Nie wiem, czy to jest faktycznie transmisja na żywo, czy też nie, ale chyba tak. Jeżeli ktoś w ogóle tutaj się pojawi, to będzie mi bardzo miło. Zaraz ja tutaj sobie znajdę mikrofon. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Coś tutaj idzie tak troszeczkę dziwnie. Nie, no to jesteśmy na YouTubie, studio, oczywiście, że tak. A teraz w OBS-ie. No i chyba już idzie. Nie wiem, nie widzę nic. Chciałbym, żeby ktoś coś napisał. A my się teraz przełączymy. Witam. Oczywiście dzisiaj w kapeluszu. A dlaczego? No to chyba wiecie, jesteśmy na parę godzin przed wyborami. No i trzeba by się zastanowić, kto wygra, czy nie wygra. Odłożymy kapelusz. Oczywiście ogień tutaj się pali, zaraz wam pokażę. Tutaj mnich pilnuje. Przed chwilą nadawałem na YouTubie. Nie myślałem, że wejdę. O, witam. Teraz tak, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać? Napiszcie, bo jeżeli mnie słychać, to wszystko w porządku. Aha, widać i słychać, już przeczytałem, dobrze. Ja tylko odłożę tutaj cały sprzęt, który tutaj... Słuchajcie, naprawdę przeżyłem szok i się troszeczkę zirytowałem, bo ustawiałem to wszystko, no ale coś wam chciałem pokazać. Tutaj taką knigę, naprawdę kniga, to jest ogromna, zobaczcie, gruba jak, i to jest, i będziemy się właściwie teraz tym bawić. Znaczy, nie mogę jeszcze pokazać, ale powiem wam, że otworzyłem na takiej stronie, której wam nie pokażę, bo nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie. Jak to wygląda? Oj, to jest mniej więcej tak wygląda. Ciężka strasznie ta książka. Ale jak tylko będzie możliwość, to będziemy korzystać z tej książki tutaj w tych historiach naszych, bo to jest bardzo dobra pozycja w literaturze, prawie nieosiągalna. Ja nie wiem, skąd ja ją mam. Zresztą, co tu ukrywać, nie chwaląc się, ale prawie całą bibliotekę teraz. Ale zróbmy zupełnie co innego, bo to nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że wejdziemy sobie. Chyba ja źle to zrobiłem. Dobrze, mamy. O, teraz wam pokażę. Na Stany Zjednoczone i zastanowimy się nad jedną rzeczą. Kto jest lepszy, kto jest gorszy, jak to wygląda, zobaczycie pewne zagadnienia. Ja zresztą bardzo śledzę to fakt pana Dominika Tarczyńskiego. Bardzo mnie ten człowiek odpowiada, ale może wam nie odpowiadać. To jest już wasza sprawa, czy odpowiada, czy nie. A i Telewizję Republikę
Dlaczego mówię o nim? Dlatego, że jest w Stanach. Jest w Stanach. O co tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o jedną najważniejszą rzecz. W tej chwili dużo zależy od Polaków. Dużo zależy od polskich osiedleńców czy przesiedleńców, którzy tam są, którzy już mają obywatelstwo amerykańskie. I spotkałem się z osobami tutaj z takim programem. Ja nie ma, zniknął mi ten program, bo tutaj był na YouTubie oczywiście, który opowiadał o zupełnie innych osobach, co nie to, że mnie się nie podoba, że Amerykanie chyba są znaczy Polonia amerykańska, jeżeli w ogóle się nie jest źle poinformowana. I w tej chwili to, co się dzieje, to co się dzieje u nas w Polsce, ta walka medialna, te wszystkie sytuacje, które są, no co tu ukrywać, no, właściwie jedynym człowiekiem, który jest po stronie pisowskiej, to jest pan Dominik Tarczyński. On faktycznie bardzo ładnie mówi, bardzo ładnie wyjaśnia, chociaż na przykład to, co narozrabiał PiS, to narozrabiał. Nie było to tak groźne, jak w tej chwili jest groźne. I wszystko jest jakby idące ku... Ja wiem, czy zakładzie, to trudno powiedzieć, czy zakładzie. To jest apokalipsa. Tutaj nie ma innego słowa. Tutaj trzeba jednak chyba raczej dosłownie mówić. I teraz, czy te wybory mają jakikolwiek wpływ na Polskę, czy nie mają? Bo bardzo często młodzi ludzie się mnie pytają, ale wie pan, no co to zmieni w Polsce? I starsze osoby też. Czy ma to wpływ? No niewielki ma wpływ. Co nas obchodzi gdzieś tam Ameryka, co nas obchodzi świat, no my jesteśmy tylko my. I w gruncie rzeczy nie mamy jeszcze jakichś takich złych doświadczeń. Mamy złe doświadczenia, no, trzeba przyznać, ze stanu wojennego i mamy bardzo złe doświadczenia z okresu II wojny. Pierwsze już nie pamiętamy, bo nie ma tych osób, już nie ma. Kiedy ja żyłem wśród tych osób i byłem młodym człowiekiem, kiedy zresztą moi rodzice przeżyli II wojnę światową, ale pierwszą moi dziadkowie i dziadkowie moich kolegów, moich koleżanek, całe otoczenie. Ja akurat mam ojca z dosyć poważnego rocznika, bo 13, więc sobie możecie obliczyć, że to raczej był starszy człowiek, kiedy ja się urodziłem, więc jego koledzy, a jeszcze oni byli, jak to się mówi, przedwojenni i przed wojną kończyli studia, nawet niektórzy skończyli, no bo przecież jeszcze byli starsze osoby, więc to środowisko żyło cały czas przed wojną. Ja zresztą do tej pory znam ceny chociażby pewnych rzeczy, które były przed wojną i jak ktoś mi mówi, że no to sprawdzam go, czy ma rację, czy nie ma racji. Nie będę teraz się tym chwalił, no po prostu jak to wygląda. Ale jedna rzecz, że ten okres przedwojenny był jednym z najpiękniejszych okresów, jaki w ogóle istniał w Polsce. My zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim prawo handlowe, no i prawo to karne i cywilne. Prawo cywilne i karne się pozmieniało, handlowe nie. Handlowo obowiązuje to nasze polskie prawo, nasze, zaznaczam, obowiązuje na całym świecie. Wszystkie kraje. I teraz trzeba to pojąć w swojej całej historii, że jesteśmy narodem wielkim, jeżeli potrafiliśmy całe prawo handlowe zbudować w tym kraju.
To jest Uniwersytet Jagielloński. To są prawnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przede wszystkim profesorowie. To są ludzie o ogromnej perspektywie. Zresztą trzeba przyznać, że prawo i ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim była od bardzo dawna, za czasów rozbiorów, polscy, znaczy absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, to były postacie przeogromne. To sobie nawet nie wyobrażacie, wszystkie stanowiska ekonomiczne w całej Galicji, w całym tym austro-węgierskim układzie, a przecież to były Czechy, to była i Jugosławia, a czego tam nie było? Przecież my nie zdajemy sobie sprawy, że Austro-Węgry to ogromny obszar. To jest ogromny obszar. I tam przede wszystkim najbardziej szanowano absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łącznie z tym, że prezydentem był Polak po Uniwersytecie Jagiellońskim. Więc wyobraźcie sobie, jaką my mieliśmy kadrę. Ta kadra, nie można mówić, że została, ale w pewnym sensie została zlikwidowana, wiecie, podczas II wojny światowej wywieziono ich do obozu koncentracyjnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego na terenie Polski. Niemiecki obóz koncentracyjny na terenie Polski, Oświęcim. Oświęcim, niemiecki obóz koncentracyjny na terenie Polski. Słuchajcie, dlaczego tak powtarzam? Dlatego, że za chwilę puszczę jutro albo pojutrze puszczę ten film w języku niemieckim na translatorze, bo oni się muszą dowiedzieć. No, muszą wiedzieć, drodzy Niemcy, że oni byli faszystami, hitlerowcami, czym chcemy, to byli, no jeszcze jak to się nazywa? Ja nie mówię o Volksdeutschach, bo to już w ogóle, to już przekracza ludzkie pojęcie, kto to był Volksdeutsch. No ale tak jest. I teraz zwróćcie uwagę na jedno, że ja to mówię bez przerwy, tylko w różnych kontekstach, dlatego żebyście mogli sobie uświadomić jedną rzecz, że przyjeżdża jakiś sobie prezydencik, pan, który ma nazwisko Donald, jeszcze Trump, i mówi w Warszawie o powstaniu warszawskim. W świecie powstanie warszawskie, gdzie moja mama brała udział, była w powstaniu warszawskim, nie brała udziału, była tam. Była młodą dziewczyną, która wyszła z maturą, z powstania, z powstańczą maturą. Słuchajcie, ja mam chyba tą traumę po niej. Jednak chyba przeniosłem genetycznie. Jeżeli mamy tą astrogenetykę, ja jeszcze jej nie doczytałem do końca, ale jeżeli jest ta gdzie ja tutaj pokazuję tutaj, jeżeli jest ta astrogenetyka, dobrze, to jednak chyba to istnieje w ten sposób. I teraz patrząc się na to, nie wiem, może tutaj dojdę, dlaczego powstanie warszawskie jest takim ruchem. Ja zresztą mieszkałem długo w Warszawie, zresztą cały czas jestem związany z Warszawą, znowu zaczynam jeździć do mojej kochanej Warszawy. Ale zostawmy to, bo to jest zupełnie inna historia. I teraz ten człowiek opowiada o tym powstaniu, jakby był w tym powstaniu, jakby słyszał od kogoś. Od kogo słyszał? Wszystko w porządku. Ktoś mu mógł to napisać. Ktoś mógł mu o tym powiedzieć. Zwróćcie uwagę, że jego córka poszła do tego muzeum dziwnego takiego, tego Holokaustu, czy jak to się nazywa, nawet nie wiem. I
tam poszło. On nie poszedł. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona przeszła konwersję na tą religię. No i teraz tak, jeżeli wygra, to pan prezydent były, wybiegam troszeczkę z myślą, żebyście troszeczkę pomyśleli, znaczy nie myśleli, tylko już chcę, żebyście mieli spojrzenie, ale zrobimy to jeszcze inaczej. Mamy tutaj ten kosmogram, a ja sobie odnajdę, tylko ja podejrzewam, że ja tutaj chyba nabroiłem. Tak? Nie nabroiłem. I sobie fajnie, świetnie, że nie nabroiłem. Dobrze. I teraz zaraz wam pokażę. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy tutaj przede wszystkim jedną rzecz. Mamy w środku kosmogram Stanów Zjednoczonych. To jest Filadelfia, 1776 rok, godzina 17:10. Teraz zapytacie się, skąd mam takie dokładne dane? No przecież to jest zapisane, przecież to byli przede wszystkim, no co tu ukrywać, ale masoneria. Bardzo dokładnie jest opisane, bardzo dokładnie spisane i w dodatku zwróćcie uwagę na same Stany Zjednoczone. To jest genialny kosmogram. Ascendent w Strzelcu, tutaj jest ascendent, jak ktoś by nie wiedział, tutaj gdzie ja pokazuję. To jest przede wszystkim działanie na zewnątrz, czyli dokładnie handel, myśl, no bo po drugiej stronie mamy bliźnięta, więc uruchamiamy automatycznie. Dwoistość, która jest bardzo ważna przez bliźnięta. Stany takie i takie, tak? Przecież była ta walka dwóch stanów. No i Teksas jest na przykład takim stanem zupełnie innym. Dobra informacja, postawienie na wszystko, co jest związane z Jowiszem, czyli z Strzelcem. I teraz tak, a z kolei Słońce, no i jeszcze wam, no tak, jeszcze by trzeba było, ascendent jest, i teraz zwróćcie uwagę, ascendent jest w Baranie, czyli ochrona za wszelką cenę i to taka, no powiedzmy, że można by było powiedzieć wojskowa. Można by było powiedzieć, że no zresztą Tadeusz Kościuszko zbudował im tam, nauczył ich budować tam te wszystkie budowle. Tadeusz Kościuszko zresztą był inżynierem i to takim wojskowym. To nie żart, to zresztą to byli wspaniali ludzie przecież. Zwróćcie uwagę, że cała Szwajcaria opiera się właściwie o nich. Zastanowiliście się? Przecież wszystkie te zegarki, nie zegarki, to są wszystko polscy oficerowie. To są koledzy Tadeusza Kościuszko, dlatego on ze Stanów Zjednoczonych, jak się tam nie mógł zadomowić na tej wyspie Manhattan, tak, na całym Nowym Jorku, Amsterdamie dawniej, Nowy Amsterdam, no więc wyjechał do Szwajcarii, do swoich przyjaciół przecież, a po co do Polski? Przecież to strach był do Polski. W dodatku no, niektóre środowiska traktowały go trochę jako, no, że uciekł
z tej ostatniej i najważniejszej bitwy, no więc nie można powiedzieć o zdradę, bo to nie jest zdrada, tylko wiecie co, no, jak uciekł, to uciekł, a niektórzy Polacy, no czasami historycy, niektórzy mają pretensje do Tadeusza Kościuszki czy Kościuszko. Nieważne. Tutaj w Łodzi potomkowie mieszkają Tadeusza Kościuszki. Jest rodzina, która jest, mają papiery na to, są najbliższą tą linią. Także Łódź jest bardzo ciekawa pod tym względem. I popatrzmy sobie. Teraz tak, popatrzmy na jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna w tym układzie, że pan prezydent przyszły i były jest na Marsie. Jest na Marsie i to jest sektor negocjacyjny. Ja nie mówiłem jeszcze o raku. Rak to jest przede wszystkim rodzina, dlatego w Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczone bardzo dbają o to, o obywatelstwo, o kobietę, o rodzinę, o dom. To jest najważniejsze. I wyżywienie. I teraz mamy jeszcze jednego raka, mamy Chiny. No, tak? I Chiny się obstawiły murem. Amerykanie tego muru nie stworzyli, ale stworzyli system rakietowy amerykański. I to jest ich mur. I automatycznie, jeżeli patrzymy na ascendent, to zrobili te bazy wszystkie, które są poza. Macie to, co wyszło na Kubie, tak Guantanamo, tak? I Stany Zjednoczone na terenie nie mogą przesłuchiwać, nie mogą robić, co sobie zrobili Guantanamo, czyli na przykład u nas w Polsce były te słynne kuty, tak. No to wiecie, o co chodzi. No i to jest właśnie, to jest to. I że robią bazę, ale na zewnątrz, w innych krajach i tam robią te swoje, no powiedzmy, zachowania. No niezbyt ładne, no to trzeba przyznać, ale i teraz idźmy drugą stronę. Jeżeli jest pan prezydent bliźniakiem i w dodatku ma charakterystykę dładę tą swoją tutaj słońca, ma ryby, to jest postać, która jest wyjątkowo wrażliwa na pewne tematy. Teraz mam coś, teraz lepszy numer. Słuchajcie, Warszawa jest rybami. I on się w tej Warszawie czuje dobrze. W dodatku jeszcze jedna rzecz, którą musimy brać pod uwagę, że on na Warszawę liczy. Co chciał stworzyć, co chce stworzyć i podejrzewam, że stworzy, to Trójmorze i będzie walczył o to Trójmorze, bo to jest po to, żeby, no co to ukrywać, ale troszeczkę utrzeć nosa ojczyźnie jego dziadka. I ja klaszczę nawet stopami w tym momencie. Bardzo bym chciał utrzeć nosa i w tym momencie podejrzewam, to już mówię tak na przyszłość, bo ta przyszłość jest, ale to kiedy indziej tam powiemy sobie, dlaczego tak to trzymam się tej historii, że Niemcy podzielą się i Bawaria się oddzieli wtedy, bo jest przede wszystkim katolicka i nie będzie chciała z Niemcami trzymać tutaj. I wcale bym się nie zdziwił, jakby na mapie powstało państwo bawarskie, gdzie z całego serca bym chciał, naprawdę, ponieważ Bawaria jest bardzo silnym krajem, bardzo mądrym i katolickim krajem, a te kraje ewangelickie z punktu widzenia jakiegokolwiek, łącznie z Anglią, czy tam cały czas są ruchy religijne.
To jest jedna rzecz. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że my jedyni jesteśmy krajem, gdzie w gruncie rzeczy jest tylko jedna religia. Oczywiście można powiedzieć, a proszę pana, są prawosławni, oczywiście, że Tatarzy są to, tamto, dobrze, ale zwróćcie uwagę, że takim krajem równym nam jest Meksyk. Meksyk jest graniczący ze Stanami Zjednoczonymi. I Amerykanie mają wielki kłopot z Meksykiem. Ale my, Polacy, nie mamy żadnego kłopotu z Meksykiem. Mało tego, bardzo dużo Polaków mieszka właśnie w Meksyku. To jest, ja nie mówię, że to jest największa Polonia, bo to nieprawda, ale kulturowo tak. Bollywood i tamten wszystkie. Przecież głównym aktorem w tym Bollywood jest matka jest Polką tego chłopaka. Tego takiego wiodącego aktora. Bardzo przystojny. Musi być przystojny, jak jest, no wiecie, albo hydraulik, albo jak się ma matkę Polkę. Polki są wyjątkowo. No, ja nie mówię, tutaj Polki, to ja bym tak delikatnie powiedział, najładniejsze dziewczyny, no, jeżeli w ogóle spotkałem, to trzeba przyznać, że to jest teren Polski. To Grodno. Autentycznie, słuchajcie, jak byłem w Grodnie, to po prostu nie wierzyłem, że wszystkie twarze były piękne. Tam są ludzie ładni. Tak pojedziemy na przykład w Poznańskie, to od razu widać, że to Poznańskie. No, pomarańczami to tutaj nie obliżając, pochodzę sam z Kalisza, także tutaj sam sobie, ale czy krakowianie, czy gdańszczanie, Kaszubi, można, jeszcze teraz nie, już gorzej, ale kiedyś za dawnych czasów, to od razu rozpoznaliście Górala, Mazura, Ślązaka, nie tylko po zachowaniu, po wyglądzie. Mnie tego nauczono, jak mieszkałem w oblasti kaliningradzkiej, dokładnie w Tylży, mnie tego nauczono. Dobrze, wracamy do tego tematu tych bliźniąt. I to jest ten kosmogram, który sobie widzicie tutaj. O. I teraz dołożę do tego panią, wiecie kogo? Panią Harris, inaczej mówiąc, Kamala. I żeby było ciekawiej, to teraz wam to zrobię na 3 kołach. Więc tak, pierwsze koło to są Stany Zjednoczone. Następne kółko to jest pan prezydent, który jest elektem. No i na zewnątrz jest pani Kamala. A i teraz muszę to wam pokazać. I macie. Teraz popatrzcie sobie. Pan prezydent jest w wadze. Tutaj jest sektor wagi. A pani Kamala jest tutaj na pograniczu 10 sektora i 11. Czy to jest 10 czy 11? Nie bierzmy tego tak dosłownie po aptekarsku, tylko potraktujmy to inaczej. Jeżeli jest na 10 stopni przed, już możemy traktować, że jest w następnym. W interpretacji tak się traktuje, więc jest w 11. 11 stopień zwodnika. Ona jeszcze jest w wadze. Teraz zaraz sprawdzimy jej kosmogram, bo ja nie pamiętam jej kosmogramu. Nie chciałbym tutaj... Dobrze, zrobimy tak, że zjedziemy na dół.
Dobrze. I teraz pokażę panią Kamalę. I to jest właśnie już kosmogram pani Kamali. Zwróćcie uwagę, że ma ascendent. Skąd mam? Słuchajcie, ten kosmogram mam ze stron amerykańskich. Nie wiem skąd, po prostu przeszukałem, poprosiłem też moich kolegów Polaków stamtąd, żeby mi odnaleźli i 3 osoby mi przysłały ten sam kosmogram, więc to jest chyba prawidłowy, to jest 20 październik, 64 rok, godzina 20:28. Oakland, chyba tak to się. Jakby ktoś chciał, no to 37N, no N, wiecie już o co chodzi, 49 i 122W 16. No i koniec. Już tak po polsku, żeby nie było żadnych. I GMT-8. Letni czas. I teraz popatrzmy sobie, co jest najważniejszą pani tej. Ja nie robiliśmy jeszcze pana Trumpa, ale znacie pana Trumpa tutaj, chyba znacie, ale zrobimy sobie pana Trumpa też osobno. Widzicie słońce w 5. sektorze lwa. Jeżeli jest lew, to taka osoba jest egocentryczna. Mało tego, jest w wadze. Jak słyszycie, teraz najbardziej istotną sprawą jest wagą 27 stopni i 48 sekund, czy minut, jak to woli, i Dłada Panny. Jeżeli mamy wagę, to pierwsza jest waga, druga Dłada to jest Skorpion, trzecia waga to jest Strzelec, czwarta Dłada to jest Koziorożec, potem jest Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna. Liczyliście? 12 Dłada. 12 Dłada ma charakterystykę ryby. Po czym rybę rozpoznać? Rybę najszybciej można rozpoznać po bardzo ładnych oczach. Wagi są bardzo zgrabne i erotyczne. Pani Kamala jest erotyczna. Ma bardzo ładne oczy. Ale jest rybą w tym wypadku, jest ostatnią Dładą. Gdybyście znali wszyscy astrologię, to byście wiedzieli, że najgorszym znakiem, jakim jest, najtrudniejszym znakiem, to jest ostatnia panna, która ma właśnie Dładę lwa, ostatnia Dłada. Kiedy waga ostatnią Dładą jest panna. Panna jest tak samo prawie równoważna Dłada i zachowanie tej Dłady samsy równoznaczne jest z rybami i ze skorpionem. Więc musicie brać działania wszystkich wag, ryb i panny. I dopiero wtedy z tych 3 znaków
Znajdźcie tam coś porządnego i dobrego. Pani ma przede wszystkim bardzo skąpa, rzadko mówi bardzo, powiedzmy, że konkretnie, a najbardziej chodzi o pieniądze. Waga jest to ta, która trzyma zamknięte, ma oczy i ona nic nie widzi. Ona nie widzi w ogóle zła. One są wszystkie bardzo dobre. Nie wiem, czy ten idea jest taka dobra. To zależy, jakie jest prawo. Dlatego rozpocząłem tą rozmowę od Uniwersytetu Jagiellońskiego i od prawników, którzy tam byli kształceni. Zwróciliście uwagę? Teraz idziemy dalej, kiedy mamy ten system i teraz jeszcze dokładamy do tego lwa. Czy wam się lew z czymś kojarzy? Czy znacie dobrego lwa? Czy znacie dobrą władzę? Jeżeli znacie dobrą władzę, to pokażcie, która. Wymieńcie, która władza była dobra. Zawsze się można przyczepić do władzy. Władza nigdy nie będzie dobra. Władza ma rządzić porządnie. Teraz kwestia, czy ta osoba rządziła? Przecież była. Przecież ma stanowisko. Co zrobiła? Co zrobiła? Porządnego tak, żeby można było. Przecież jak była prokuratorem, to nie była ciekawym prokuratorem. Czy ona zmieni zdanie ze względu na to, że była... Dobra, w porządku. Przypuśćmy. Ale jeszcze jedna rzecz. Ja to już patrząc się normalnie, no nie za bardzo bym chciał, żeby władza się uśmiechała, się śmiała, że mnie ograbiła. Albo z uśmiechem puściła mnie na jakąkolwiek wojnę. Ci, którzy znają przepowiednie, wiedzą o tym, że Stany Zjednoczone przestaną być aktywne wtedy, kiedy wygra właśnie ciemna kobieta, tylko tam jest... Jeszcze chwilę. No jeszcze robię to, co miałem robić. Nieważne. Nie mogłem odpowiedzieć, bo to jest takie. I w tym momencie trzeba by się zastanowić, jak to wygląda. Jak wygląda to wszystko tutaj w tej formie, po prostu ta forma. Jeżeli patrzymy na tą przepowiednię, ja nie wiem dokładnie, ja tylko znam szczątkowe te przepowiednie. Szczątkowo, bardzo szczątkowo nawet nie, ale może ktoś z was zna i może tutaj się podzielić. Tylko nie tutaj, bo jak tutaj napiszecie, to zginie. Lepiej już po filmie. Jak film jutro czy pojutrze tak podpiszcie, to będzie dużo lepiej. Jak pod filmem, bo ja to zostawię, ale wczoraj, na przykład wczorajcze zginęło mi to wszystko. Bo jak film renderował się do godziny 17 dzisiejszego, jak ten język wprowadziłem, dopiero 17 mogłem wprowadzić, czy nawet po 17 chyba wprowadziłem język. Wiecie, to tłumaczenie translatora. I teraz patrząc się na te wybory, no to widzicie dokładnie ten kosmogram, jak on wygląda i teraz trzeba się nad tym zastanowić. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, która jest właściwie najważniejsza w tym momencie, jest opozycja właśnie Księżyca i Słońca i tutaj Merkury. Czyli bardzo ładnie mówi. Czy ona mówi? Czy była i to są takie zrównoważone osoby. Ja nie lubię osób, które teraz
interpretacyjnie jeszcze jedna rzecz, której bardzo sobie nie cenię, to jest to, że przed nią tutaj mamy Słońce 27, a Merkurego już mamy 1,27, ale z Skorpiona. Jeżeli jest przed, to jest ten prometejski, czyli epimedejski, wolno myśli, a ten szybko myśli. Szybkie myślenie nie jest dobre. Wolne myślenie, epimedejski, zastanowi się, co powie, a ten wali ozorem w każdą stronę i tylko przepraszam, ale deszczyk pada. Z taką osobą, no to ja nie lubię trzymać, żeby mieć twarz mokrą od kogoś, kto mówi. Ja nie lubię płakać. Opluty przez kogoś. Więc to jest to. I jeszcze jedna rzecz, którą przyjrzyjcie się tutaj na następna planeta jest Neptun. Czyli ona była bardzo chorowita kiedyś jako dziecko, bardzo delikatna i tutaj i to mogło stworzyć w tej osobie osobę bezwzględną. I w tej chwili może być ona bezwzględna. Ona ma Neptuna i Neptuna ma w dładzie byka. Czyli po drugiej stronie tutaj ma Jowisza i jeżeli jest Jowisz w byku, w takim układzie, to ten układ może dać kompletną bezwzględność. Przecież możecie sobie poczytać u pani Konarzewskiej, czy gdziekolwiek, tylko czytajcie te niepozytywne, zawsze czytajcie te negatywne rzeczy. Po co wam pozytywne? Pozytywne nigdy nie są dobre. Pamiętajcie, że idziemy zawsze negatywnym. Astrologia jest negatywna, nigdy nie jest pozytywna. Dopiero cały konglomerat tworzy pozytywną osobę. 2 minusy dają plus. I to jest ta zasada. Nie ma innej zasady w astrologii. Astrologia jest przerażająca, jak się uczy. Czasami się jedzie, bardzo delikatnie się to wprowadza, jeżeli uczymy, ale uczymy na zasadzie bardzo negatywnej. Żadna planeta nie jest dobra. Jowisz nie robi krzywdy, ale wyolbrzymia. Ja zawsze tłumaczę uczniom, dam ci litr miodu, który jest troszeczkę więcej jak kilogram, ale go masz zjeść w ciągu godziny. No i co? Gdzie się znajdziesz? Czyli nie ma nic wspanialszego jak miód. Na serce zdrowe, mózg się odżywia cukrami tymi prostymi i tam są rzeczy, no to jest w ogóle nieważne, no, może być spadziowy, może być taki, jaki, ale kilogram. Proszę zjeść. Tylko czym to się skończy? Albo strasznymi wymiotami, a bólem żołądka to takie, albo na ojomie się znajdziecie, jak jesteście uczuleni. No więc dobro, czy jest dobrem? Jak tym niedowiarkom, to zwróćcie uwagę. Ci, co wygrali milion albo nie milion, czy tam tą główną nagrodę w totolotka, tacy są bogaci, czy są biedakami? Czy są żebrakami z powrotem, jak byli? Nie? Nieumiejętność gospodarowania? Przecież ona o tym mówi, że ona z rodziny jakiejkolwiek pochodzi. Dalej nie będę omawiał. Przepraszam, ale przyjrzyjcie się jeszcze raz. Popatrzcie sobie, jak to wygląda i już ok. Możecie sobie spisać, zatrzymajcie ten filmik, przecież macie te dane i możecie tam od kolegi Prusińskiego ściągnąć sobie ten plan. A teraz przejdziemy do pana, pokażę wam znajdź i znajdziemy sobie, ja ją już, nie, zostawię jeszcze ją tutaj.
Już mamy pana Donalda. I teraz wam pokażę pana Donalda. Opa, mamy. I mamy pana Donalda. Proszę, od Słońca mamy Słońce 22. Bliźniąt. Merkur tutaj, tak? W tym miejscu. Duża odległość, więc tutaj ten Merkury też jest ten prometejski, to trzeba przyznać. Też dlatego Donald czasami trzepie ozorem także i nie wie, o czym jakby mówił, ale bierzmy pod uwagę, że ma w sektorze wodnika. Podobnie jak i pani, tak, czyli naprzeciwko lwa. Tylko że jest bliźniakiem i ma w sektorze 10. Więc jest przygotowany bardziej do tego, ponieważ 10. sektor to jest korona zodiaku i to są osoby, które są przygotowane do władania. Te osoby, które mają w 10. domu, lepiej sprawują kierownicze, dyrektorskie, prezesowskie czy nadzorcze działania, czy twórcze, ale w prawie, niż te osoby w 5. Bo w tym 5. osoby, mimo że są lwami, czy mają taką charakterystykę lwa, to one tylko potrafią rządzić, ale na poziomie kierownika. I wiecie czego? Pociągu, czyli was wita was. Kierownika ruchu, w kiosku ruchu, kierownika wspołem, spałem pod stołem, w tych sklepikach. Już powyżej rządzenia takim 10 osobami już sobie nie dają rady. Bo one to są dyrektorzy szkół, czasami się zdarza takie coś. Tutaj no, prokuratura, tak jak ona była tam szefem prokuratury, to może być, tak, dlatego że jako walka progresywnie przeszła do Skorpiona i wtedy dostała tę pracę prokuratora. Trafiło jej się po prostu, na tej zasadzie, że jej się trafiło. Ale to nie jest tak, że nie. No można to wyliczyć, usiąść i zrobić to progresywnie, popatrzeć, kiedy to były lata. Ponad 30 lat w znaku Skorpiona. Teraz, bo ona jest ostatnia, to więc mogła mieć ile? Ona tam jest prawie ostatnia 2 lata, no więc liczmy, że 2 lata była wagą, plus, no to 30, miała 2 lata, jak weszła do Skorpiona i 32 lata, jak wyszła ze Skorpiona i potem znała, że 32 lata, jak mogła obejmować, a potem weszła w tego Strzelca i tam mogło jej się zacząć też lekko udawać. Dlatego też skończyła studia, bo gdyby nie była tą ostatnią, zresztą ja jestem ciekaw, jak ona studiowała, jak ona się uczyła. Te osoby na ogół ryby, te ostatnie, ze względu na tą chorowitość, czasami nawet nieźle się uczą, są niezłe, ale czasami jest to tak na zasadzie przepchnij mnie, popchnij mnie. I teraz patrząc się tutaj na pana Donalda Trumpa, zwróćcie uwagę, że on jest taki, ma taką charakterystykę jakby dwoistą. Tutaj raz wygra, raz przegra, raz to i ma tego Urana bardzo mocno ustawionego. Uran, czyli jest nieprzewidywalny. I w dodatku ma ten ascendent, na ascendencie właśnie jest w końcu pomiędzy lwem a panną. Czy to dobre? Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, że złe. Powiedziałbym, że to nawet jest dobre i ma taką charakterystykę no, takiego człowieka dziwnego. Ale zaraz wam coś pokażę, to co jest najważniejszą w tym momencie, tak zwane progresje. I zobaczcie, progresywnie on wszedł do panny i wszedł do Strzelca. I tu jest, nie widzicie tego, dobra, już widzicie. To jest tutaj, wszedł do Strzelca, jest
wpisany w Stany Zjednoczone, czyli ma władzę Stanów Zjednoczonych. Teraz przejdziemy żeby zobaczyć u pani tej, żeby po prostu popatrzeć, bo tego nie zrobiłem u pani tej i powiecie, że wow. Ja wiem, znam to, bo bardzo często na zajęciach po prostu, słuchajcie, naprawdę to jest kupa roboty, żeby tutaj zrobić cokolwiek i mieć cokolwiek do powiedzenia. Inaczej nie wychodzi to. I zaraz zobaczymy, zaraz znajdziemy. Już mamy panią Kamalę i pani Kamala, tranzyt progresywny. Opa, macie. I pani Kamala ma, słuchajcie, zgadnijcie, w Skorpionie, w Strzelcu i Skorpionie. I widzicie, tutaj w ostatniej znowuż dłacie. Więc dokładnie ma, w tej chwili to ma chyba 61? Tak, chyba 61 lat. 61, 62, gdzieś tak. Jak liczę? 30 plus 30 to mamy 60 i tutaj mamy coś. Tu odejmiemy, więc mam gdzieś około 60 lat. Jest prosty rachunek tutaj, żebyście umieli, po prostu, żebyście, bo Słońce robi 1 stopień na rok. I teraz zobaczcie, tu mamy Merkurego. Tu mamy Merkurego. I to jest ta ostatnia dłada, to jest Strzelca i to jest ostatnia dłada, jest Skorpiona. Więc dlatego jest tak zaciekła ta walka. Słuchajcie, kończę. Dzięki wam bardzo za to, że jesteście. Jak się spóźni? Nie wiem. Słuchajcie, to jest cud, że jestem tutaj. Bo ja już zrobiłem film na Facebooku taki, tylko taki mówiący o tutaj tej sytuacji. Także bardzo się cieszę, że udało się. Ja uciekam, bo jest 22:44, nie wiem, chyba 40 parę minut byłem tylko tutaj. Nie, 53 minuty, może tak, może i nawet 53. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jutro postaram się, tylko proszę was, wytrzymajcie, oglądać. Nie wiem, nie rozumiem, na czym polega. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem. Przyjedzie, wczoraj był Dominik i Dominik zrobił mnie ten internet i dlatego jestem. Się bardzo cieszę, że jestem. Nawet tytułu nie wpisałem. Tam dopiero wpiszę tytuł. No i właśnie I teraz zwróćcie na pana Dominika Tarczyńskiego, bardzo proszę, zwróćcie uwagę, dlatego że to jest bardzo rozsądny człowiek. Ja wiem, że on jest pisowiec. Wiem, w porządku. Słuchajcie, tam też są ludzie porządni, wszędzie są porządni ludzie. I trzeba przyjrzeć się, co on mówi, bo on jest w Stanach. On jest tam, bo idzie tą drogą. Ja biorę 2 osoby na stanowisko przyszłego prezydenta, właściwie 3 osoby. Numer 1 dla mnie kandydatem, no, dostanę od was tutaj, że to skąd ty się wziął, co ty wyczesać? Nie robiłem tego kosmogramu. Ale to jest pan Braun. A dlaczego? Dlatego, że mam ojca w Stanach Zjednoczonych i ojciec jest profesorem. Teraz jest ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ja znowu przekręcę, jest pan Mencel i jego jakby taka asystentka, ta, która jest europosłanką, taka bardzo ładna dziewczyna, która tam ten fon, tam pani tak dołożyła, która prawdopodobnie może być ona. No i pan Tarczyński. I te 3 osoby typuję do tego stanowiska tutaj najważniejszego w Polsce. Dlaczego? Dlatego teraz wam powiem. Teraz
Bo jestem ciekaw, skąd pan prezydent Trump wie tyle o Polsce. Ja wiem, że ma tego przyjaciela Polaka z dzieciństwa. To wiem o tym. Ale czy ten przyjaciel tak dużo wie o Warszawie? I o powstaniu warszawskim, i o tym przesmyku, i o takich rzeczach, które są, czy ma jeszcze jakieś inne? Przecież to muszą być sprawdzone wiadomości. Nie może tak sobie powiedzieć, bo przecież to była pierwsza informacja na świecie. O powstaniu warszawskim mówiona przez prezydenta. Nawet de Gaulle się nie odważył. Nikt się nie odważył mówić o powstaniu warszawskim. Zawsze było tylko powstanie w getcie warszawskim. Ale nie o powstaniu warszawskim. A to był przepiękny zryw. To nie było nic piękniejszego. Ktoś powie, ale proszę pana, ile zginęło ludzi. Tak, tylko w tym momencie by nie było Polski. Bo byśmy byli Republiką Radziecką. My zwróciliśmy, dlatego nawet nas nie pokazano w Anglii na zwycięstwo, ani w Rosji, ani w Anglii. My cały czas walczymy o polskość. Od tamtych czasów. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, to w takim razie nie jest po prostu z tej ziemi. Bo ci, którzy mieli, że ja miałem mamę, wujkowie, moje ciotki, mój wujek, mojej mamy, brat, to jest cioteczne. Przepraszam, ale muszę odebrać. Halo, halo, poproszę o jutro, dobrze? Nie ma dźwięku? O rany, to wielkie, to kłopot. To na razie. Nie. Dobrze, dobrze, wielkie dzięki. A teraz będzie? Trzeba było zadzwonić. A teraz jest? Też nie ma. A to dziwne. No dobrze. Nie widzę tego. Właśnie widzę, że jest dźwięk. To nic, to wielkie dzięki. To na razie. Tak, może to się nagra z dźwiękiem. Zobaczymy. Dobrze, wielkie dzięki. To dzięki, pa. Nie, tutaj zadzwoniła do mnie osoba, która powiedziała, że nie ma dźwięku, a tutaj na początku był dźwięk. No i właśnie ciekaw jestem, dlaczego nie ma tego dźwięku. No ale trudno, jeżeli nie ma, to zobaczymy. Ja sprawdzę jutro. Jeżeli to ja podejrzewam, dlaczego nie ma dźwięku i to jest bardzo możliwe, ale to jest już wina, no wiem, podejrzewam czego. Słuchajcie, żegnam was, trzymajcie się, do zobaczenia. Do jutra. Także pa. Dobranoc. Z Bogiem.